Lecimy. Była to burzliwa noc. Na szczycie jednego z budynków można było zaobserwować Spider-Vena, siedzącego niespokojnie na żygaczu, analizując miasto. Na ulicach jak zwykle były zamieszki. Ludzi pierdolących coś o żerandolu, śmietanie czy rozpierdalaniu czyichś jaj. Było to do przewidzenia. Tutejsze powietrze jest wyjątkowo trujące. Nawet Gotham przyszedł to jakiś chuj, a zwą to miasto Krakowem. Jednakże pomimo swojego skupienia i niepokoju, Spider-Man nie wydawał się zainteresowany zamieszkami. Zaintrygowany za to jest tylko i wyłącznie jedną sprawą i z jakiegoś powodu on trzyma telefon z jakąś apką. I wtem Spider-Man usłyszał za sobą dźwięk. Odwrócił się niezwłocznie, zauważając swojego Nemezisa. Skurwiel, pomyślał Ele. Był gotów do brutalnej walki na śmierć i życie, gdyż stał on tam, musically, pokazując dominację. Z jego pleców wychodziły 4 metalowe szczypce, a ubrany był jak naukowiec. Choć bebek trochę mu wystawał i on ma na bluzce logo Bake Rollsów. Spider-Venie, znów się spotykamy, orzekł Łezariusz. Stary, gdzieżeś kurwa wczoraj był? Po całym Krakowie cię szukałem. Tak jak Ele stał, tak nadal stoi niewzruszony. Krople deszczu delikatnie uderzały o jego strój, kiedy to w końcu odpowiedział na zadane mu pytanie. Po twoją mamuśkę. Nawet nie minęła minuta, kiedy to natychmiastowo jedna ze szczypiec Łezariusza złapała za kark Spider-Vena, podnosząc go delikatnie nad ziemią. Ele ledwo łapał oddech, próbując urwać się z uścisku. Ty kurwa szmato jebana! Myślisz, że taki zabawny jesteś? Ha, 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 kurwa mać! Ty miałbyś zrobić mojej matce dobrze! Pamiętam, że spotkałem się z czyjąś matką, choć nie mam pewności, czy to była twoja, no bo wiesz, tam było ciemno. Wypowiedział Spider-Man duszony. Po chwili Ele zostaje rzucony z całej siły przed siebie. Pierdol się Gajewski! Odkrzyknął Łeza. Lecąc przez Kraków, gęsi zmysł podpowiedział Elkowi, że za chwilę soczyście przypierdoli w zbliżający się budynek, zostając zgnieciony w słodki miódek produkcji pana Lescotta. Robiąc winny zryw, udaje mu się uniknąć bliskiego spotkania ze ścianą. Lecz to nie wystarczyło. W taki oto właśnie sposób Ele wyjebał szybę, wpraszając się nieproszony do czyjegoś mieszkania i... Toksyczne powietrze Krakowa znów dało się we znaki, gdyż do pomieszczenia dostała się mgła, gęsta niczym flaki. Szybko ocena sytuacji daje jednoznaczne wyniki. Ona i on w łóżku. To chyba są lodziki. Jeszcze chwilę temu byłam najwyraźniej przerażona wielkością jego siura. Jednakże najwidoczniej jest zgodna wyciągnięciem tego Excalibura. Miesiąc gotowy się świeżo zaczął. Toż to świetny pomysł na program przyrodniczy. Czytaną przez Krystynę Czubównę. Opowieść o agresywnej dziczy. Jednakże Ele opamiętał swoje chore myśli, gdy po minionej chwili się z łóżka podnieśli. Czas najwyższy wypierdalać waćpanie. Tutejsza para najwyraźniej uprawia żubrowanie. Muf! Na reakcję całej sytuacji kobieta szybko zakryła się kołdrą i krzyknęła: A! Zboczeniec! Toż to Spider-Ven! Spider-Ven! Kurwa, Spider-Ven! Odkrzyknął Ele, unosząc pięść i uderzając z całej siły w stół znajdujący się koło niego. I znowu rozsypał tabletki, no to za dzban! Na co mężczyzna wyluzował się, stanął kompletnie prosto, z wystającą, sterczącą klingą i niczym dżentelmen schował swoją lewą rękę za plecami, ukłonił się lekko i odrzekł wierszem. W noc, taką jak ta, przy tak agresywnym rżeniu, nie powinno się ludziom przeszkadzać w aktywnym borsuczeniu, kurwo! Nie moja wina, że złoczyńcy lubią wpierdalać mnie do obcych mieszkań! Odkrzyknął Spider-Man. Chwilę ciszy przerwał komentarz mężczyzny. That was she said. Morda! Nie jestem zboczeńcem, ja tylko jestem zainteresowany mamuśkami, odrzekł Ele. Jednakże, nawiasem mówiąc, ponownie, znowu z jakiegoś powodu on wyciągnął swój telefon i można było bez problemu powiedzieć, że on był w swoim żywiole.
Jeśli państwo mają problemy z waszą mamuśką, to skłonny będę do pomocy. Wyciągnął jeszcze wyżej swój telefon, gdzie można było zaobserwować 5-gwiazdkowe recenzje. Już 30 matek zaufało moim usługom! Zaledwie minęły 3 sekundy, kiedy tu wściekła kobieta wzięła swojego lapka z ziemi i niczym azjatycka mamuśka rzuciła nim z całej siły w stronę agresora. Na co Spider-Man zrobił zwinny unik i z lekkim zdziwieniem obserwował, jak to Wezariusz gotowy do walki dostaje soczyście klapsem w ryj. Łeza nie mógł przewidzieć siły uderzenia buta. Wszystkie szczypce padły na ziemię martwe, a on sam zaczął upadać na plecy. Kolejny złoczyńca został pokonany, pomyślał z dumą Spider-Man. Czas wracać do domu. Czas się najebać. Co ja stworzyłem?